Let me tell you a little story Pozwólcie, że powiem wam małą historię, that we didn't have time to tell it this morning. którą nie mieliśmy czasu, aby o nim mówić dzisiaj rano. This is the story of Steve Castabella. To jest historia człowieka, który się nazywa Steve Castabella. And when I heard this story the first time, it just really impressed me. Wiecie, kiedy usłyszałem tą historię, to naprawdę ona mnie naprawdę tak, zaimponowała. It really is a modern day miracle of faith. Wiecie, to jest taki nowoczesny cud, właściwie w tych czasach współczesnych cud. This is his family. To jest jego rodzina. His wife Carmen. Jego żona Carmen. And son Lawrence and daughter Carissa. Syn Lawrence i Carissa córka. 20 years ago, now this is not from today, but when was I there? 2009. So 20 years before that, about 1990. Około 1990 roku. There it is on the screen. In 1996. 96, tam jest właściwie 96, to jest ta data. He started a small water sports business in Guam. On rozpoczął taki mały biznes, wiecie, taki interes sportów wodnych na wyspie Guam. You know, this is a summer tropical paradise. Wiecie, to jest ta wyspa Guam, to jest taki wyspa holidayowa, nasza wakacyjna, gdzie przyjeżdżają ludzie na wakacje. I mean, you can see the beautiful bays and the beaches there. Widzicie taką piękną zatokę, plażę. Well, Guam became a major tourism destination for the Japanese. I Guam stała się, wiecie, taką najważniejszą wyspą turystyczną, turystycznych wypraw dla Japończyków. I mean, by plane, Japan's only a few hours away. I dlatego, że samoloty tam za kilka godzin mogły dolecieć. They have about 1 million tourists every year. Tam jest około 1 miliona turystów każdego roku. Mainly from Japan. Przeważnie z Japonii. And as a result, I mean, Steve started out his business. I Steve rozpoczął ten biznes. A couple of jet skis. Miał dwa takie jet ski. Few kayaks. Kilka kajaków. You know, maybe some snorkeling in the bay. Simple. Może macie te takie rurki, wiecie, które można patrzeć się, co jest pod wodą. But it grew and it grew and it grew. On rósł i rósł, rozwijał się i rozwijał. And it became a multi-million-dollar business. I stało to się wielomilionowym biznesem. I mean, he had Avis rent-a-car franchise, you know, rent-a-cars. A więc on miał też tam taką, wiecie, branch, to jest taka, mógł wypożyczać samochody Avis. Yeah, 120 cars. Miał 20 samochodów. Parasailing. Parasailing, what do you mean? You know, you get on the, like a parachute and a boat pulls you along. I wiecie, i on miał też również taką atrakcję, że łódka cię ciągnęła, a ty ze spadochronem po prostu miałeś tą przyjemność, obserwowałeś sobie. They had dolphin and whale watching, you know, boats, cruises. On miał łódź, która obserwowała delfiny i, prawda, różnego rodzaju rybki w tym oceanie. He had a jet helicopter and take tourists around. On miał również jet, znaczy taki mały samolot i helikopter, który woził turystów wokół, prawda, tego terenu. And quite a number of real estate investments. No i wiecie, różnego rodzaju, prawda, miał ziemię kupioną wokół. This is his beach club. To jest jego ten klub tak właśnie na plaży. The Alapang Beach Club. Alapang klub na plaży. And busloads of these are his buses. To są jego autobusy. And they would go out to all the hotels. I one udawały się do hoteli. And you know, groups of tourists would come for a day at his beach club. I grupa turystów udawała się do jego klubu na cały dzień, aby tam mieć swoją przyjemność takie różnego rodzaju. Here's the shop. To jest jego sklep. Again, they could do this anything to do with the water. He would do it. Cokolwiek ma do czynienia z sportami wodnymi, on tam wszystko to robi. Diving, snorkeling, nurkowanie, jet skis, prawda, jeżdżenie, prawda, tymi boat cruises. łódkami różnego, jet ski, wszystko tam było. Things were going very, very well for Steve. Wiecie, ten biznes pracował naprawdę bardzo dobrze. Now today, I assume today, he has about 80, maybe 100 staff. Dzisiaj on ma tam 80, może 100 osób, które są zatrudnione.
But before that, he had well over 200 staff. Ale przedtem miał ponad 200 osób, które pracowało dla niego. And he had 1,000 customers or 1,000 tourists per day coming to the beach club. I on każdego dnia miał tysiące turystów, które przyjeżdżały do jego klubu, aby zażywać tej przyjemności. And then he also had a rental business with a number of nearly 9 beach hotels as well. I on również miał taki system wypożyczalni taką, gdzie obsługiwał kilka hoteli z tej wyspy. So all these big 5-star hotels. I te wszystkie hotele takie bardziej wysokiej jakości, 5-gwiazdkowe. All their water, the hire equipment or jet skis or kayaks, etc. Wszystkie urządzenia, wszystkie wyposażenia, prawda, które związane było z sportami wodnymi, wszystko u niego oni And that zaoferowali. all came from Steve. Wszystko pochodziło od niego. At the beach club, they would provide heaps of food. Też ten klub, prawda, zaopatrzał w jedzenie. And we had a good meal there. Tam mieliśmy naprawdę dobre jedzenie. And Steve, during the mission, Steve said, well, Mark, you've been preaching hard, you need a day off. I podczas tej misji, tego okresu, on powiedział, słuchaj Mark, ty pracowałeś ciężko, potrzebujesz jeden dzień wolnego. So on our day off, which was Thursday, ten dzień, który był wolny, był czwartek, jak i tutaj. we went to the beach club. Pojechaliśmy właśnie do tego klubu nad plażą. And he said, you can do whatever you like for free all day. Możesz robić co ci się podoba, za darmo, wszystko masz dostępne. So I got on the kayak, A więc miałem kajak. went snorkeling and fed the fish. Troszkę oglądałem pod wodą rybki, And then I thought I'd get on a jet ski. a później posiadłem na dziecko. And they had a circuit in the bay, Oni mają takie kółko w tej zatoce. And I was doing this, I was sitting down and going around. Ja właśnie tak sobie taką przyjemność zażyczyłem. And then all these teenage girls, Japanese teenage girls, I tam były dziewczęta takie japońskie, takie nastolatki. they were standing up and they were roaring around me. One tam były po prostu i straszyły go. I said, block this, I've got to stand up too. No więc odpróbował tak samo. So I stood up. And I was going along and I hit a wave. Wiecie, zacząłem jechać i po prostu uderzyłem w falę. And the jet ski stopped and I went, Wiecie, te dziecki zatrzymały się, a ja wylądowałem gdzieś tam w powietrzu. and all the staff came out, they were worried about me. I wszyscy właśnie z tej obsługi zaczęli się martwić, co się stało ze mną, wiecie. I felt very embarrassed. Czułem się bardzo głupio. Now in 2001, W 2001 roku, you remember that was September 11, 2001. wiecie, to był ten pamiętny dzień septembra, to jest wrzesień 2001 roku. All flights ceased. Wszystkie loty zostały wstrzymane. Tourism was no more. Nie było więcej turystów. And also they had, in Japan, they had the SARS virus. I w Japonii był ten wirus SARS. So no Japanese were coming from Japan to Guam. Żaden Japończyk nie przyjechał do Guam. Also, a year later, in 2002, A następnym roku, 2002, they had Super Typhoon Pongsona. przeszedł przez tą wyspę Super Typhoon. Nazywał się hurricane, cyclone. 4,000 hotel rooms were destroyed, all the windows smashed. 4000 okien hotelu było zniszczonych. And most of Steve's business locations and equipment were damaged. I większość wyposażenia tego klubu Steve'a zostało zniszczonych. Or even destroyed. No, zniszczonych, tak. It was a tourism disaster for Guam. To była kompletna klęska dla biznesu właśnie And that was the only, that's how their economy survived. Tourism. Cała ekonomia była oparta właśnie tylko na turystyce. It wasn't long before Steve and his business was 2.1 million in debt. Nie zabrało długo, kiedy to jego biznes zadłużył się na $2,100,000. And he told me at the time their business was going backwards, $1,000 US per day. I on mi powiedział, że ten biznes zaczął działać, i że miał dochody $1,000 dziennie. He was in a major financial mess. Był naprawdę w takim niesamowitym, złym położeniu finansowym. Now Steve had a cousin. A Steve ma kuzyna. The guy on the right here, Dwight McKeever. Ten z prawej strony, Dwight McKeever. Dwight had become Seventh-day Adventist. On był adwentystą. I'd love to tell you the story how he became a Seventh-day Ja Adventist. chciałbym wam powiedzieć tą historię, jak on się stał adwentystą. I'll do it very quickly. Ja to zrobię bardzo szybko.
Half the year, in the summer, he worked in Guam at the beach club. W połowie roku przyjechał na wyspę Guam, właśnie tam. The other half a year, he worked on the American mainland, managing a shoe shop. I on tam pracował przez pół roku, a przez następne pół roku on był gdzieś dalej na wyspie i pracował w sklepie z butami. Nie pracuje? And on one Friday night, Jednego piątku, before sundown, zanim słońce zaszło, a girl came into the shoe shop. jedna dziewczyna przyszła do tego sklepu z butami. No, I'm sorry, I've got the story wrong. It was I think it was Wednesday. Przepraszam, to była środa. She came into the shop and she wanted a certain pair of shoes. I ona przyszła i chciała jakieś takie szczególne buty. Because she was playing the piano in a certain function. Dlatego, że ona grała na pianinie i występowała na pewnej imprezie. On a Friday night. W piątek wieczorem. Well, they didn't have the right size. They don't have it. They didn't have the right size for the shoes. Oni nie mieli odpowiedniego wymiaru tych butów. So he said, you come back tomorrow, we'll have the shoes. I powiedzieli, słuchaj, przyjdź jutro, ja znajdę, przygotuję do ciebie ten właściwy numer. She came back tomorrow, Thursday. Ona przyszła w czwartek. Still the shoes have not arrived. Ale te buty jeszcze nie dotarły. Look, I'm so sorry, please come back again tomorrow, and I guarantee you the shoes will be here. I on powiedział, słuchaj, bardzo cię przepraszam, przyjedź jutro, te buty na pewno będą. So on Friday afternoon, after work, she came. W piątek po południu po pracy ona przyszła znowu. There's no shoes, I weren't there. I butów znowu nie było. And Steve was very upset, the delivery hadn't come. Steve bardzo był zły, dlatego że ten, kto miał przywieźć te buty, nie dostarczył. He said, look, I'm sure they're going to be here, maybe in a few hours' time. On powiedział jej, słuchaj, na pewno te buty będą za kilka godzin. Well, she was a Seventh-day Adventist, the sun was setting. Ona była adwentystką i zbierał się, prawda, zachód. And she said, look, don't worry, I can make do without them. Ona powiedziała, słuchaj, nie martw się, ja dam sobie radę bez tych butów. I'll come back on Monday. Ja przyjdę w poniedziałek. And she went, and she performed her function on Friday Ona night. po prostu grała na tej imprezie bez tych butów. But while she was at her function, ale podczas tego właśnie wystąpienia she got a phone call. ona otrzymała telefon, The shoes are here. że buty są. So when you finish, come back and get them. Kiedy skończysz, przyjdź. Now she'd already prepaid for them. She'd paid for them already. Ona zapłaciła już wcześniej za te buty. And Steve was, he really wanted to please come, and he was very upset that they weren't there. So he pled with her, come and collect your shoes. Nie. On był bardzo przejęty tym, dlatego że było mu głupio, że te buty nie przyszły na czas i mówi, słuchaj, jak tylko będziesz mogła przyjść, to odbierz te buty. So after she finished this meeting, she went back to his shop. It was still open. Kiedy, prawda, ona... When was the day? At night time. It was Friday night. Kiedy skończyła właśnie ten występ tego wieczoru, to był piątek wieczór, przyszła tam do tego sklepu. And she was Seventh-day Adventist. I ona była Friday night. Był piątek wieczór. And so Steve said, look, you've paid, you only owe about $15 for the shoes now. Ona powiedziała, on mówi, słuchaj, ty już zapłaciłeś za te buty, jest piątek wieczór. The shoes are here, take them. Są te buty, weź te buty. Pay the $10 or $15 and take your shoes. But she did pay already. She paid most. She still had a little bit to pay. Ona zapłaciła część tylko, prawda? Mówi, dopłać tą resztę, mówi, zabieraj sobie swoje buty. And she said, no problem, I'll come back on Monday and I'll pay the extra $10. A ona mówi, nie, ja nie wezmę, ja przyjdę w poniedziałek i zapłacę ci to, co mam zapłacić. Steve said, what? Here's the shoes. It's only owe $10. Just pay the shoes, take the shoes. $10. A on mówi, słuchaj, o co chodzi? Mówi, wy zapłać te $10, masz buty, o co chodzi? She said, no, I'll come back on Monday. On mówi, nie, ja przyjdę w poniedziałek. And she walked away. I poszedł, odeszła. And Steve couldn't understand it. She wouldn't pay $10. Probably $100 pair of shoes. She only owed $10. Wiecie, Steve bardzo był zdziwiony. Mówi, przecież mogła tylko dopłacić $10, a one kosztowały te buty gdzieś koło 100. Mówi, co się dzieje? So he followed her outside the shop to the car park. I on zaczął iść za nią, prawda, na parking do samochodu. And he said to her, look, I must know why. Why won't you take the shoes now? I on mówi, słuchaj, ja muszę wiedzieć, dlaczego ty nie chcesz tych butów teraz. Well, then she said, well, Steve, I am a Christian. Więc on mówi, słuchaj, ona powiedziała, słuchaj, Steve, ja jestem chrześcijanką. And well, he said, well, what does that have to do with it? No ale co ma I'm a Christian too. z tymi butami?
Well, Steve, you would understand about the Ten Commandments, wouldn't you? Ona powiedziała, no słuchaj Steve, ja nie wiem, czy zrozumiesz, jeśli powiem Ci o 10 przykazaniach. And she told him about the Bible Sabbath. I ona mu powiedziała na temat biblijnego sabatu. And that she wasn't going to do business on God's Sabbath. Friday, sunset, Saturday, sunset. No ona powiedziała mu, słuchaj, tu jest zasada. Sobota, piątek do zachodu słońca, od zachodu słońca, piątek do zachodu sobotę jest sabat, nie ma żadnego biznesu. And she said, well, Steve, you know, you say you're a Christian too. He was Catholic. Wiecie, ona powiedziała, słuchaj, ty jesteś chrześcijanin też, jesteś katolikiem. You would know that in the Ten Commandments about the Sabbath. Ty wiesz o przykazaniach, że to jest sabat. Well, he said, well, isn't that Sunday? No, słuchaj, Panie mi? Isn't that Sunday? Przecież to jest niedziela. And then she said, listen, what I've been doing tonight is I've been at an evangelistic series playing the piano. Ona powiedziała, słuchaj, ja byłam na takim spotkaniu ewangeliscyjnym i grałam na pianinie. Maybe you should come along and find out more about the Bible. Może powinieneś przyjść na to spotkanie i troszeczkę więcej dowiedzieć się na temat Biblii. And so he did. I on to zrobił. And he got convicted, I on został przekonany, converted, nawrócony, and baptized został ochrzczony, because some girl playing the piano dlatego że jedna dziewczyna grała na pianinie, would not pay $10 nie zapłaciła $10 to get a pair of shoes on Friday night. aby odebrać buty w piątek wieczorem. And he was so excited. I on był tym właśnie bardzo He podekscytowany. knew the name of the girl, the name was Becky. Imię tej dziewczyny było Betty. But he never met her again. He couldn't thank her for what she On did. nigdy jej nie spotkał, nawet nie mógł jej podziękować za to, co uczyniła dla niej. It tells me if we're faithful to God, He can use that to witness to others. To mówi mi, że jeżeli jesteśmy wierni dla Boga, Bóg może nas pokierować i po prostu wysłać do kogoś. So Steve is now a Seventh-day Adventist. A więc Steve jest teraz adwentystą niedzielnego. Dwight is a Seventh-day Adventist, and he invited Steve to study the Bible. A więc Dwight jest teraz adwentystą niedzielnego i on zaprasza Steve'a, aby on studiował Biblię. And shortly after the tourism disaster of 9 September 11, I po tej klęsce, prawda, żywiołowej, prawda, the Twin Towers coming down. w 2001 roku, wtedy, kiedy właśnie te dwie wieże w Ameryce, prawda, zostały zaatakowane. And all the disaster that happened to his business. I wszystkie te nieszczęścia spotkały z tym biznesem jego. Steve finally accepted the invitation of his cousin to have Bible studies. Steve zaakceptował w końcu zaproszenie, aby studiować Biblię. And he had Bible studies with an Adventist doctor in Guam, Dr. Nozaki. I on zaczął studiować Słowo Boże właśnie z doktor Nozaki. He never chose to be baptized. On nigdy nie He never chose to be baptized himself. wiecie, on nigdy nie zdecydował się ochrzcić samemu. Because he had a problem with the Sabbath. Dlatego, że on miał problem z sobotą. His business was open Jego biznes był otwarty w sobotę. 7 days a week. 7 dni w tygodniu. And his business was in $2 million in debt. Jego biznes miał w tej chwili 2 miliony długu. Going backwards $1,000 a day. W tej chwili zarabiał $1000 tylko dziennie. And if he closed his business on Saturday, Gdyby zamknął ten biznes i nie pracował w sobotę, where he got the greatest amount of tourists, gdzie miał wtedy największą liczbę turystów, he would certainly go bankrupt. na pewno by zbankrutował. However, his wife was baptized. Ale jego żona została ochrzczona. And for Steve, however, Sabbath was the most prosperous, money-making day. A sobota dla Steve'a była największej korzyści finansowej miał właśnie w sobotę. Steve, he was convicted about the Sabbath. Steve był przekonany na temat sabatu. He was convicted about even paying tithe. On był nawet przekonany, żeby oddawać dziesięcinę. But he could not do either. Ale on nie mógł tego czynić nawet i to. Otherwise, his business would certainly go bankrupt. Jego biznes na pewno by zbankrutował. And nearly now 100 of his employees would lose their jobs. I co najmniej 100 pracowników straciło pracę. A few years went by. Kilka lat minęło. And in 2004, W 2004 roku Pastor Louis Therese conducted an evangelistic series on Guam. pastor Louis Teres właśnie miał misję na tej wyspie. Steve went to that. Steve poszedł i był, prawda, with his family. ze swoją rodziną tam obecny. And his children were baptized. Jego dzieci zostały ochrzczone tam, But not Steve. ale nie Steve.
And so Pastor Torres visited Steve in his office right there. I pastor Perez odwiedził go w tym jego biurze. And he said this to Steve. I powiedział do Steve'a: Steve, what you need is faith. Steve, to czego ty potrzebujesz, to potrzebujesz wiary. You need to step out in faith and keep God's Sabbath. Ty powinieneś przyłączyć się do Boga i zachować sabat. You need to close your business on Sabbath. Powinieneś zamknąć swój biznes w sobotę. You need to pay a faithful tithe. Powinieneś płacić wielkie dzięciny. And then trust your business to God. I powierzyć swój biznes Bogu. Well, that was a major challenge. Wiecie, to było ogromne wyzwanie. He didn't know what to do. On nie wiedział, co zrobić. Going backwards in finance, facing bankruptcy. Wiecie, mając takie długi, prawda, i miał na horyzoncie bankructwo. He was responsible for the finance really of all the families that were working at his business. On był odpowiedzialny, prawda, za całą rodzinę, która, prawda, wiesz, to był taki rodzinny biznes, która zabezpieczał rodzinie w ogóle wyżywienie. He was suffering great conviction and anxiety of mind. Wiecie, on miał ogromne przekonania, również lęki w swoim umyśle. He just didn't know what to do. On nie wiedział, co zrobić. And in a lot of tears and heartache and mental anguish, wiecie, w tych łzach, wiecie, w takim trudnym okresie czasu, z takim lękiem. he told me he knelt beside his desk in his office there. I on mi powiedział, że on ukląkł właśnie za biurkiem, tym, który tam widzimy. And he said, God, Ja Boże, I surrender. ja się poddaję. He said, God, I'm giving up my business. Boże, ja rezygnuję z mojego biznesu. It's your business To now. jest Twój biznes teraz. It's going to be God's business. To będzie Boży biznes. This is your business. To jest Twój biznes. If you want it to go bankrupt, it goes bankrupt. Jeżeli chcesz, żebym zbankrutował, niech będzie tak. If I go bankrupt, you know, if all my employees lose their jobs, so be it. Jeżeli mam bankrutować i wszyscy moi pracownicy mają, prawda, pójść na, jak to się mówi, na ulicę, niech tak będzie. I'm going to surrender it all to you. Ja wszystko oddaję Tobie. Do with it what you will. Rób z tym, co chcesz. Then Steve said, miracles began to happen. Wtedy Steve powiedział, że cuda się rozpoczęły dziać. He said, and I'm quoting from his book, Ja cytuję to z jego książki. when he told his employees they were closing on Sabbath, Kiedy powiedział swoim pracownikom, że on zamyka biznes w sobotę, all his employees thought he was mad. wszyscy jego pracownicy powiedzieli, chyba zwariował. When he told all the hotel managers of all the big hotels in town, Kiedy powiedział wszystkim menażerom tych wielkich hoteli luksusowych, że zamyka w sobotę biznes, don't send any tourists on Saturday. powiedział im, słuchajcie, nie wysyłajcie więcej turystów w They sobotę. all thought he was mad. Oni wszyscy myśleli, że zwariował. You are certainly going bankrupt. Ty na pewno zbankrutujesz. This is what Steve said. To, co właśnie Steve powiedział. The first Sabbath we closed, it was good weather on Friday, Wiecie, w pierwszą sobotę, kiedyśmy zamknęli biznes, w piątek była piękna pogoda. blue skies on Sunday, Niebieskie niebo w niedzielę, but it rained all day on Saturday. ale cały dzień padało w sobotę. And no hotels were sending any tourists anywhere. I żaden hotel nie wysyłał swoich turystów właśnie do niego. Then he said, for the next 6 months or more, I powiedział, przez następne 6 miesięcy albo więcej, a similar pattern of weather continued. tego rodzaju pogoda właśnie była tam na tej wyspie. Wonderful weather on Friday, Cudowna pogoda w piątek, terrible rain on Saturday, niesamowity deszcz, tragedia w sobotę. blue skies on Sunday. W niedzielę znowu niebieskie niebo. Steve said God was providing. Bóg po prostu go zabezpieczył. They weren't losing any money. On nie stracił żadnych pieniędzy. They were surviving somehow. On przetrwał jakoś. Then he downsized his business. Downsize. Yeah, On zmniejszył swój, prawda, ten objętość tego biznesu. he got rid of the helicopter, cost too much money. On zlikwidował helikopter, dlatego że kosztowało go to za dużo. And then he visited Japan I odwiedził Japończyków. to visit all the big tourism gurus. I odwiedził tych wszystkich największych, tych szafów, tak powiem, tych guru od turystyki. To encourage, more business back to Guam. I żeby oni wysłali więcej turystów do Guam. Now he took a translator. Wziął się, prawda, tłumacza. And he had this meeting with all these high-ranking tourism gurus of Japan. I on miał spotkanie z nimi wszystkimi, prawda, na temat turystyki. And
They said to Steve through the translator, I oni powiedzieli do Steve'a, przez tego tłumacza, we're happy to give you business, my jesteśmy zadowoleni i chcielibyśmy robić z tobą biznes, but you must open on Saturday. ale musisz być otwarty w sobotę. This is a busy day. To jest najbardziej zajęty dzień. And the translator didn't even tell Steve what they said. Ten tłumacz nawet nie powiedział Steve'owi, co oni powiedzieli. And the translator said to these tourism gurus, I ten tłumacz powiedział do tych, prawda, gurus, prawda, turystycznych, look, I'm sorry, but you don't understand my boss. Przepraszam, ale wy nie rozumiecie, co chce powiedzieć mój boss. Steve Casanova is a man of principle. Steve Casanova jest człowiek zasad. He's not interested in your money. On nie jest zainteresowany waszymi pieniądzami. He's interested in the principle of being faithful to his God. On jest zainteresowany zasadami być wiernym swojemu Bogu. He will not open on Saturday. On nie otworzy biznesu w sobotę. Well, these Japanese tourism gurus talked amongst themselves. Gdzie ci Japończycy, prawda, ci bossowie zaczęli rozmawiać ze sobą. Then they came back and said to Steve, Więc przyszli z powrotem, aby rozmawiać ze Steve'em. we were ready to take all of our business away from you Powiedzieli, my jesteśmy gotowi wszystek nasz biznes zabrać od ciebie and give it to your competitors i dać twojemu po prostu, wiecie, rywalowi albo konkurencji, if you would not open on Saturday. jeżeli nie otworzysz w sobotę biznesu. But you're the first businessman we have met Ale my spotykamy pierwszego człowieka, którego w ogóle spotykamy, who was not interested in our money, który nie jest zainteresowany naszymi pieniądzami, but just principle. ale zasadami. Now we know Teraz my wiemy, we can trust you. że możemy ci ufać. So we're not going to take our business away A from więc my nie zabierzemy od ciebie tego biznesu, którego tobie dawaliśmy. you. You can close on the Saturday Możesz zamknąć biznes w sobotę and we're going to give you a whole lot more business. i damy ci jeszcze o wiele więcej turystów. And so his business began to boom again. I jego biznes po prostu zaczął, prawda, rozwijać się na nowo. While all this was happening, Steve was closing on Saturday and he was paying tithe. Wiecie, i w tym momencie on już w sobotę zamykał biznes i płacił dziesięcinę. And God poured out his blessings upon his faithful servant. I Bóg wylał błogosławieństwa na swojego wiernego sługę. He told me that after he made that decision on his knees in his I on powiedział mi, kiedy on, prawda, postanowił to, zamknąć ten biznes w sobotę, that his business began to make more money than it ever did before. ten biznes przynosił więcej dochodów niż kiedykolwiek przedtem. Other businesses in town were absolutely amazed. Yeah, but the hotels he had to do business with, they were amazed. Wiecie, ci, którzy, prawda, tam na tej wyspie mieli inne biznesy, byli po prostu zdziwieni. How is it that you have become greater, you know? Oni byli zdziwieni, jak on może funkcjonować, mieć takie dochody i mając zamknięty biznes w sobotę. So he told them about God, you know. On powiedział im na temat Boga. He had to witness to hotel managers, staff. I on zaczął świadczyć właśnie tym bossom, prawda, z hoteli różnego rodzaju. Business people all over Guam heard his story. Wszystkim takim biznesmenom w ogóle na całej wyspie Guam. When I was there, many of his staff members had become Seventh-day Adventists. Kiedy ja byłem tam, większość jego, prawda, ludzi, którzy u niego pracowali, stało się adwentystami. The man at the front here on the right he's the manager that looks after all the tourists. Ten z prawej strony pierwszy jest menażerem turystyki, całego biznesu. Every single morning of their business, Każdego poranku, kiedy zaczyna się praca, they begin with worship. oni zaczynają nabożeństwem. And they commit the business to God. I oni poświęcają cały biznes Bogu. They pray for the tourists. Oni modlą się za turystów. Lord, please keep them safe as they enjoy the day at the club. Błogosław ich, kiedy będą, prawda, zażywać przyjemności i szczerze od wypadku. They asked me to do a worship for them down there. I oni prosili mnie, abym miał z nimi nabożeństwo jednego ranka. You know, when I thought of that story, I thought about the amazing risk that Steve had to take for Jesus. Wiecie, kiedy myślę na temat tej historii, to myślę na temat ogromnego ryzyka, jakie podjął, prawda, Steve dla Jezusa. Yeah.
He had been willing to go bankrupt for the Lord. I wiecie, on był gotowy zrezygnować dla Pana. Steve acted on his faith. Steve był dalej wierny w swojej wierze. He trusted God, On ufał Bogu, and God honored him. a Bóg uhonorował go. Commitment and obedience to God Wiecie, poświęcenie i posłuszeństwo Bogu was more important to Steve Casterdown było bardziej ważne dla Steve'a than his business. niż jego biznes, pieniądze. How is it with us? Jak jest z nami? I mean, some people, their business is more important Ja spotkałem ludzi wśród nas, gdzie biznes dla nich jest ważniejszy than is their relationship with God. niż relacja z Bogiem. But God blesses when we choose to be faithful and obedient. Ale Bóg błogosławi nam, kiedy my jesteśmy wierni, posłuszni Jemu. Steve took a risk for Jesus. Steve zaryzykował dla Jezusa. Jesus took a risk for us. Jezus zaryzykował za nas. What risk are we willing to take for Him? Jakie ryzyko my jesteśmy gotowi ponieść dla Niego? Are we willing to step out in faith Czy my jesteśmy gotowi iść z wiarą and trust God to do His work? i zaufać Bogu to, co On uczyni? And when God has a church that are filled with people of faith, Kiedy Bóg będzie miał Kościół wypełniony ludźmi wiary, wonderful miracles will take place. cudowne rzeczy zaistnieją wśród nas. Amen? Amen? Even here. Nawet tutaj. Amen. Amen.